Jesteśmy tutaj od 2017 roku. W 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie została podjęta decyzja o wysłaniu polskiego kontyngentu wojskowego do Rumunii. Polski kontyngent wojskowy w Rumunii odpowiada również za rejon Bułgarii. Jesteśmy tutaj od 15 zmian, także już jakiś czas tutaj jesteśmy rotacyjnie z jednostkami 17 Brygady oraz 12 Brygady Zmechanizowanej. Oczywiście głównym clue tutaj żołnierzy są pododdziały rumuńskie. Dodatkowo w ramach drugiej brygady Multinational Brigade Southeast wchodzą pododdziały z Portugalii, północnej Macedonii, Francji. Nie można oczywiście porównać tej misji do misji w Afganistanie, w Iraku, czy choćby teraz w Libanie. Jest to całkowicie inna misja, jednakże dająca nam bardzo duże możliwości. Po pierwsze, szkolimy się w międzynarodowym środowisku. Po to tutaj jesteśmy przede wszystkim, żeby pokazać przeciwnikowi naszą jedność, naszą gotowość do przemieszczenia się na duże odległości w bardzo szybkim czasie, przeszkolenia jak największej ilości żołnierzy, których możemy przerzucić tutaj z Polski. Bardzo ważnym jest tutaj element uczenia się siebie nawzajem. Teraz jest właściwy czas, żeby nauczyć się swoich słabości, rzeczy, które musimy poprawić w przyszłości, żeby stanowić jedną wielką całość i zgrany pododdział. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. In this exercise we have three nations, the Romanian nation, one platoon, and one Portuguese platoon and one Polish platoon. They work together in these 2 days. These trainings, it reinforces our capability to interoperate and to reinforce our interoperability and to move on over these problems. So I think it was very good to reinforce our mutual cooperation and the interoperability between forces, so we can communicate, so we can give commands to each squad. We are the 6th deployed Portuguese force. We are the 6th rotation, so the Portuguese have presence in Romania in a few years. So we are here since December of last year, 2024. And our objectives and aims is to cooperate with allied forces and reinforce our relationships and the capability, as I said before, to interoperate with each other and to guarantee our image of Portugal in the exterior of our boundaries. So I think it's our most important aim in that mission. Very good to see how we can mix and can work together, because despite of our different ways to work, despite of that, we can work together, and the platoon commanders was able to give orders and to keep the mission on the mind, and we accomplished the mission with successful. Ćwiczenie Aleomant polegało na tym, że w terenie zurbanizowanym został okrążony pluton przeciwnika i naszym zadaniem 3 plutonów, portugalskiego, rumuńskiego i polskiego, należało zlikwidować pluton przeciwnika, wyczyścić i przejąć dany teren. Scenariusz nie zawsze się sprawdza, a mianowicie chodzi o to, że często wychodzi poprzez działanie wojsk przeciwnika ułożenie różnych zawalin na drogach, ułożenie pól milowych, o których nie wiemy, odciągów w budynkach, o których też nie jesteśmy świadomi. Także całe to działanie przeciwnika na nas powoduje to, że musimy od głównego schematu naszego działania odejść. Zakładamy sobie jakieś działania na początku, które przedstawiamy w naszym rozkazie bojowym dowódcom drużyn, ale ten rozkaz bojowy nie do końca w pełnym wykonaniu musi wyjść 100%. I to nas zmusza do myślenia, do adekwatnego działania do danej sytuacji, do podejmowania decyzji. I jest to dla nas najlepsza nauka, ponieważ jeżeli mielibyśmy się uczyć utartych schematów, to nie uczymy się nic, tylko uczymy się powtarzalności. Jeżeli natomiast w trakcie działania musimy podejmować decyzje,
szybkie, na bieżąco, których skutek musi być 100% wykonaniem zadania i osiągnięciem naszego celu, to wtedy uczymy się najwięcej. Droga podejścia nasza, droga Wolf, okazała się, że są na nie zawaliny. Nie była ona przejezdna dla pojazdów. Żeby zbliżyć się do naszego miejsca, gdzie chcieliśmy zdesantować piechotę, żeby móc ją rozwinąć, musieliśmy ominąć te zawaliny i znaleźć inne podejście, więc to się wiązało z opóźnieniem działania naszego plutonu na tle całej kompanii. W momencie, kiedy udało się już te zawaliny ominąć, nie dojechaliśmy i tak w punkt, gdzie mieliśmy tak naprawdę piechotę zdesantować. Musieliśmy to zrobić wcześniej. Potem pojazd działał na własnym kierunku już, żeby nas ubezpieczać, a my niestety musieliśmy dłuższy odcinek drogi pokonać na pieszo. Bardzo solidnie wykonana praca przez sztab kompanii portugalskiej. Wszelki opór, tzw. czyli rozkaz bojowy, postawiony naprawdę w sposób wzorowy, przekazanie wszelkich informacji, mapy, wytyczenie naszych sektorów odpowiedzialności działania. Naprawdę było to bardzo precyzyjnie wykonane. Dodatkowo, jeżeli chodzi już o samo wykonanie fizyczne tego ćwiczenia, przemyśleli również każdy szczegół i szkopuł, który mógł tu wystąpić, jak z czymś tam przeciwdziałać, czego nie realizujemy, co realizujemy. Wszystko było bardzo dobrze sprecyzowane, także nie było żadnych pytań, jeżeli chodzi potem na omówieniu. Mogliśmy przystąpić po prostu do działania. Trzeci pluton tak naprawdę rozpoczął pierwszy poligon, który otrzymał ten kontyngent i zakończy cały ten cykl szkoleniowy, ostatnie ćwiczenie właśnie tutaj. Byliśmy na więcej poligonach, na więcej ćwiczyliśmy i naprawdę udało się nam zdobyć dużo doświadczenia na bazie pozostałych narodowości. Podsumowując, trzeci pluton naprawdę wypadł dobrze i polskie PKW ma czym się szczycić.